czasem będziemy zauważać, na początku dzieje się to często, wręcz nieustannie, że myślimy o bardzo różnych sprawach. Tutaj wykonujemy ćwiczenie relaksujące, staramy się skupić, a do głowy przychodzą nam myśli na najróżniejsze tematy. Przede wszystkim nie należy walczyć z tymi myślami. Nie należy, nasze nastawienie nie powinno być tego typu, że muszę się pozbyć tych myśli, ponieważ takie nastawienie wzmoże napięcie. Wówczas jeszcze więcej myśli się pojawia, staje się coraz bardziej uciążliwe. My powinniśmy starać się raczej nie walczyć, a nabrać do tych myśli pewnego dystansu, pewnego takiego pobłażliwego stosunku. No dobra, niech sobie te myśli tam pobrykają, ja się tym za bardzo nie przejmuję. Jak się zmęczą, to odpoczną, przestaną przeszkadzać. Jeżeli jesteśmy ten stan skupienia, pewnego ześrodkowania na naszym ciele zachować, a te myśli gdzieś sobie tam bokami przebiegają, nie ma to większego znaczenia, nie przejmujemy się tym. Przyszła sobie myśl, okej, odejdzie za chwilę, nie przejmujemy się. Jednak czasem te myśli stają się zbyt natarczywe, silne, do tego stopnia, że odwracają naszą uwagę od ćwiczenia, że zakłócają ten stan skupienia. Wówczas często wygląda to tak, że ćwiczymy, uwaga jest ześrodkowana na naszym ciele, a po jakimś czasie nagle odkrywamy, że zupełnie o czymś innym myślimy i ta myśl pochłonęła nas do takiego stopnia, że w ogóle zapomnieliśmy o ćwiczeniu, zapomnieliśmy o ciele, jesteśmy całym umysłem zupełnie gdzie indziej, nie jesteśmy tutaj ześrodkowani. Dobrze, nie przejmujemy się tym wówczas, tylko gdy to wreszcie zauważymy, spokojnie, bez pośpiechu, od niechcenia, znów przywracamy to ześrodkowanie, uwagę skupioną, obejmującą nasze ciało, a ta myśl, która nas nadmiernie pochłonęła, staje się słabsza, stopniowo sama zanika. A my kontynuujemy ćwiczenie odprężeni. Na jakiś czas znów może się pojawić jakaś myśl, jeżeli to jest taka myśl gdzieś tam bokiem przebiegająca, słaba, nie zwracamy na to szczególnej uwagi, czyli zachowujemy taki pobłażliwy stosunek, o którym mówiłem. Jeżeli ta myśl naszą uwagę oderwie od ćwiczenia, w momencie, gdy sobie uświadamiamy, znów wracamy do stanu ześrodkowania, przywracamy uwagę, skupienie na naszym ciele i to powtarzamy. Nie należy się tym przejmować, nie należy za bardzo myśleć, że to powinno być tak, że w ogóle mój umysł jest czysty, skupiony i w ogóle żadne myśli nie mają dostępu. Aktywność umysłu jest czymś całkiem naturalnym. W pewnych chwilach musimy myśleć, w pewnych chwilach musimy coś sobie wyobrażać, w pewnych chwilach musimy coś sobie przypominać, w pewnych chwilach z kolei musimy się bardziej skupić, bardziej oczyścić nasz umysł. Wszystkie te stany są stanami bardzo naturalnymi i wszystkie mają w życiu swoje miejsce. Podczas ćwiczenia, w którym akurat skupiamy się na wyciszeniu, na skupieniu, ten stan skupienia, pewnego czystej uwagi jest istotniejszy, ale nie należy się przejmować tym, że tam następuje pewna oscylacja, że czasem ten stan jest głębszy, czasem jest płytszy. Jest to coś zupełnie naturalnego. Gdy tracimy stan skupienia, uwagę po pewnym czasie, dobrze jest
zająć się czymś innym, pomyśleć o czymś innym, zrobić sobie przerwę w ćwiczeniu, bo jeżeli za bardzo się staramy, efekt bardzo często jest odwrotny do oczekiwanego. Więc nie, jeżeli nam coś nie wychodzi, jeżeli nam jest trudno, spokojnie. Sesja ćwiczenia niech będzie krótsza, więcej przerw. Na początku lepiej jest wykonać tego typu ćwiczenie w ciągu dnia więcej razy, ale przez krótszy czas. Nie starać się, żeby to była jedna długa sesja i staram się umysł wyciszyć i ciągle walczę z problemami, które się pojawiają, a lepiej sobie właśnie odpuścić kilka minut. Jeżeli ktoś ma duży problem z skupieniem, niech to będzie minuta, niech to będą sekundy, chwila odprężenia, nie jestem w stanie zachować tego stanu. Ok, i powtarzamy to wielokrotnie i okaże się, że z czasem będzie nam coraz łatwiej wejść w taki stan skupienia, coraz łatwiej będzie nam utrzymać go przez dłuższy czas. Pozostaniemy na razie przy tej pozycji Xuxi Zhuang, pozycja odpoczynkowa, ponieważ w dalszym ciągu pozostajemy przy zagadnieniu relaksu, skupienia, wyciszenia. Jeżeli ten stan, przynajmniej względnego odprężenia i równocześnie skupienia jesteśmy w stanie zachować, nie musimy uciekać się do jakichś specjalnych metod. Natomiast, zwłaszcza w przypadku osób początkujących, może to być trudne. Trudno jest zachować taki stan skupienia z czystym umysłem. Naszą uwagę przykuwają myśli na różne tematy. Żeby myśli, które nam przeszkadzają, jakoś osłabić, gdzieś odsunąć, dobrze jest skupić się na czymś, pomyśleć o czymś, zająć się czymś. Gdy robimy coś, co nas pasjonuje, wówczas łatwo nam jest się skupić. Gdy robimy coś przyjemnego, fascynującego. Więc bardzo często w takich wypadkach wykorzystujemy myśli pozytywne, wyobrażenia czegoś przyjemnego, ciekawego. Możemy na przykład skupić się na pięknej muzyce, jeżeli mamy akurat taką możliwość. Skupiamy się, jaka fajna muzyka, jak nam się to podoba, przyjemnie. To jak gdyby nie jest cel, do którego dążymy, ale to jest pewne narzędzie, które można wykorzystać na pewnym etapie ćwiczenia. Jeżeli nie mamy w tym momencie takiej możliwości słuchania tej muzyki, wówczas skorzystajmy z wyobraźni. Pomyślmy, że słyszę ten swój ulubiony utwór, czuję go całym ciałem. Uwaga się na tym ześrodkowuje, myśli przeszkadzające, myśli rozpraszające mają do nas wtedy mniejszy dostęp. Albo przypomnijmy sobie jakąś sytuację konkretną, jakieś wspomnienie z wakacji. Byliśmy w jakimś pięknym miejscu, gdzieś w górach, nad wodospadem. Czuliśmy się tam bardzo odprężeni, bardzo było przyjemnie. Przywołanie tego wspomnienia może być bardzo pomocne. Nasza uwaga się skupia, odprężamy się, czujemy się przyjemnie. Łatwiej nam jest stopniowo zbliżyć się do tego stanu jednocześnie wyciszenia i skupienia, które odbywa się w takim odprężeniu, relaksie, skupienia bez wysiłku.